Podobno w każdym z nas są dwa wilki, nawet wtedy, kiedy kupujemy samochód. I jeden wilk mówi nam kup sedana, kup kombi, bo to jest wilk pragmatyczny. Ale jest też ten wilk szalony, który mówi, co ty, lepiej kupić samochód coupé. I niektóre marki wpadły na pomysł, że pogodzą te dwa wilki i stworzą coś, co będzie łączyło w sobie stylistykę samochodu coupé, ale też pragmatyczność i użyteczność samochodu czterodrzwiowego z otwieraną klapą, z dużym bagażnikiem. I takim samochodem jest to, co dzisiaj wyjedzie tutaj na podjazd. Dwa wilki, czyli za kierownicą jeden, a wyjeżdża BMW M440i X-Drive. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Jedyne w swoim rodzaju, nie tylko ze względu na kolor i konfigurację, ale także ze względu na to, że takie samochody są w zasadzie rzadkością, bo tak naprawdę jedynym konkurentem dla tego samochodu może być Audi S5, tyle że ono w wersji Sportback występowało tylko z dieslem na polskim rynku. Owszem, mocnym, bo miał 340 koni i też podobną oczywiście stylistykę nadwozia, czyli choćby bezramkowe szyby, opadający tył, no ale tam mieliśmy diesla, a tutaj mamy to, co papa kocha najbardziej, czyli słynne... Tak, nawet już AI wie, że on kocha ten silnik, bo Nie, jak się to na to dowie. wpisuje, co sądzi papież o takim i takim samochodzie, to pisze, o papież bardzo lubi to, co pracuje tutaj pod maską. I taka jest No prawda. to jest prawda, bo to jest bardzo dobry silnik, ma tam jakieś drobne, malutkie balonczki, ale generalnie I to jest od jeden z najlepszych niego motorów. zaczniemy, bo w momencie, kiedy nie chciałeś M3, bo jest zbyt wulgarne, bo jest zbyt agresywne, bo jest zbyt drogie w eksploatacji, bo wymaga jednak bardziej pieczołowitego serwisu, to brałeś sobie to. Czyli jeszcze zachowujesz komfort w samochodzie, ale już masz samochód szybki, który robi setkę w 4,7 sekundy, który ma 374 konie mechaniczne i 500 Nm i to jest tak naprawdę dopiero początek, bo jak sam dobrze wiesz, wiele osób dłubie w tym silniku. Tu mamy absolutną serię i wydech jest seryjny i silnik jest seryjny. Gwarancja na to auto skończyła się kilka miesięcy temu, bo jest z 2023 roku, ale już w serii gwarantował naprawdę fajne emocje. Tak, bo to bardzo fajnie jeździ, czy to będzie buda trójki, czwórki, piątki, to naprawdę fajnie się odpycha, a jak jeszcze wrzucimy w nadwozie takiej Supry jak twoja, no to sam wiesz, jak to jeździ. Szybkie i Bardzo ekonomiczne. szybkie i ekonomiczne. Tutaj średnie spalanie z 70 tysięcy kilometrów, czyli od nowości, i to jest 8,9 litra. Jak właściciel jedzie sobie 140, a często podróżuje Wrocław, Berlin, Wrocław, no to jak jedzie z takimi prędkościami, to zamyka się w 7,5-8 litrach. No Przy to motorze przy tej mocy? 6-cylindrowym, napęd Nie? na 4 koła, bo on był już seryjny, nie można było niestety mieć tego silnika z napędem tylko na tył, no to ja uważam, że to jest fenomenalny Bardzo wynik. dobry wynik. Wynik ciutkę większy niż 1.5 TSI przykładowo, nie? No przy tych prędkościach, Przy tych prędkościach dokładnie i tak przy tej będzie. mocy, no to jest Pytanie, na co trzeba zwrócić uwagę przy eksploatacji tego silnika? Przede wszystkim to, co ja najbardziej lubię. Olej co 10 tysięcy. Olej co 10 tysięcy. Nie, słuchajcie, naprawdę, jeżeli olej wymieniamy dosyć często, to nie mamy problemów z łańcuchami rozrządu. I to nie tylko tyczy się BMW, ale i wszystkich samochodów, wszystkich silników z łańcuchami. Te interwały po prostu jak skracamy sobie, no to one silniki jakby dłużej przejeżdżają, nie mamy problemów z łańcuchowymi napędami rozrządu. Osprzęt? Jeżeli chodzi o osprzęt, Pompa wody tutaj padła. przypadki to są właśnie układ chłodzenia, przez to, że ma tu różnego rodzaju moduły, nie ma tutaj termostatu, takiego typowego termostatu jak kiedyś, tylko to są moduły zarządzania wodą, jakby energią cieplną. Z racji tego, że to jest dużo plastików, jak widzicie sobie tutaj wszystkie jakieś rurki, pociśnienia i tak dalej, te rureczki po prostu pod wpływem temperatury przy wyższych przebiegach oczywiście, bo to nie są małe przebiegi, tylko już powyżej tam stówki, nie? Potrafią się dziać, to pękają te rureczki, gdzieś tam jakaś tam nieszczelność z układu chłodzenia może się pojawić. Kolejną przyczyną, i teraz już się zauważalne, bo jak kiedyś mieliśmy sobie B58, to te przypadki jeszcze nie trafiały, a już zaczynają się pojawiać samochody z problemami z odmą olejową. Też duże przebiegi, właśnie te w momencie, kiedy nie wymieniamy oleju na czas, ten olej się robi twardy w tej odmie, jakby te para jakby, tak? I powoduje to, że ta odma pęka i mamy przedmuchy nieszczelności. Pojawiają się też problemy, słuchajcie, z cewkami zapłonowymi i ze świecami. Warto skrócić interwał, bo jest tam chyba powyżej 100 tysięcy według BMW. Skróciłbym go na 60-80 tysięcy, tak? I wtedy mają mniejsze problemy. No i co?
No i też pojawiają się, bo mówię, tak jak wcześniej mieliśmy, to były małe przebiegi tych samochodów, a już zaczynają zjeżdżać te samochody z większymi przebiegami i zaczynają się robić problemy te same co w TSI, czyli w momencie, kiedy mamy bezpośredni wtrysk paliwa, nie ma jakby, paliwo nie płucze zaworu, tak? Czyli gromadzi się nagar, tak zwany, nie? No i dobrze też to po jakimś czasie zdjąć sobie kolektor, zrobić tak zwane orzeszkowanie i słuchajcie, naprawdę to pomaga. Po jakim przebiegu? Myślę, że tak stówka warto tam zajrzeć, nie? Chociażby jakąś kamerką endoskopową, jak jest jakaś możliwość przez jakiś czujnik czy coś, a jeżeli nie, to po prostu zrzucić kolektor. Tylko ja mówię o takich przypadkach, kiedy naprawdę ktoś jeździ i czuje ten samochód, bo są ludzie, którzy, jak sam wiesz, siadają w samochód i oni nie czują tego, że jest spadek mocy, czy nie ma, tak dalej. Przypomnę przykład pana Bogdana, naszego klienta, który dawał nam Makana. Tam był 3-litrowy diesel, zrobiłem mu czyszczenie kolektora ssącego. I zadzwonił po tygodniu, mówi, Piotrek, mówi, jest to możliwe, że on by był mocniejszy? Ja mówię, no oczywiście, że tak. No kurde, mówię, no po prostu no, tak idzie jak fenomenalnie, nie? Także takie orzeszkowanie naprawdę robi robotę, nie? Połączenie oczywiście mamy tutaj ze skrzynią ZF-a słynną 8 HP. Też skrzynia uchodzi za pancerną, pod warunkiem, że też zmienimy tam odpowiednio olej, czyli przy przebiegu 60-80 tysięcy 60-80 ZF o i tym mówi. zalecamy wymianę dynamiczną. Wiesz co, różnie. Ja generalnie robię dynamiczne wymianę statyczną. No. Czyli po prostu zrzucam olej, wymieniam miskę, bo dlatego, że w misce olejowej mamy filtr, tak? Ale generalnie ZF cały zestaw taki proponuje, to jest na różnych tam forach można kupić, tam stronach internetowych między 1200 a 1800 do 2000, zależy kupujecie. Taki cały zestaw, czyli zestaw jest miska olejowa, śruby do tej miski olejowej i 7 litrów oleju, bo mniej więcej tyle potrzeba na tą wymianę. Ja robię zwykłą wymianę, czyli statyczną, spuszczam, nalewam i samochody jeżdżą, tak? Na pewno nie słuchajcie się BMW, bo oni mówią nie wymieniać. Chyba że mają przyrząd do wymiany No ale dynamicznej, podobnie nie? jak nie przyjęło się, żeby wymieniać oleje w dyfrach. Tak, A tutaj no, mamy skrzynię rozdzielczą, to mamy Wymieniamy, tradycyjny X-Drive, wymieniamy. mamy z przodu jedną szperę, z tyłu drugą, więc tutaj w tych mechanizmach Oczywiście, różnicowych że też tak. trzeba to wymienić po 60-70 tysiącach 60 tysięcy kilometrów. bardzo dobre. A to jest nam niepotrzebne. On będzie No lżejszy. nie, to mniejsza masa jest. Jak tego nie mamy, to jest mniejsza masa. Na maskę? Tak, i jeszcze przeciągnij tak, koniecznie. O ile tutaj te koszty eksploatacji nie będą spektakularnie duże, to jednak musimy też powiedzieć o zawieszeniu i hamulcach, bo tutaj już tanio nie jest, jeżeli decydujemy się na ASO. Bo po pierwsze, jeżeli mamy M440i, to tarcza już jest trochę większa, już jest trochę inny zacisk. Mamy tutaj zawieszenie, które jest seryjnie obniżone, ale jednocześnie tu w tym egzemplarzu jeszcze mamy Electronic Damping Control, czyli aktywne zawieszenie z regulacją twardości. No i sam Amor. No Jeden. sam Amor różnie zależy od modelu i rocznika, bo to one też się tam trochę zmieniają, ale to powyżej 4000 zł trzeba zapłacić ASO. za sztukę. Ale można kupić dobre, aftermarketowe. Wiesz co, jeżeli chodzi o elektronikę, jeżeli ma elektronikę, to wolałbym kupić oryginał. Jeżeli chodzi o zamienniki w zwykłych amortyzatorach, to też trzeba sobie, słuchajcie, to przemyśleć dobrze, dlatego że wymieniałem ostatnio oryginalne amortyzatory do BM-ki i w zamienniku kosztują 800 zł, a w serwisie kupowałem po 700 chyba 50 za sztukę. Po swoim rabacie 80%. Po rabacie zwykłe amorki. Także naprawdę, słuchajcie, ja cały czas polecam Wam wszystkim, jak kupujecie części, zadzwońcie do GOAS-u, nie bójcie się, oni Was nie pogryzą, nie pobiją Was przez telefon, zapytajcie się, ile te części kosztują, bo naprawdę są dużo tańsze czasami niż w zamiennikach. A jeżeli chodzi o trwałość w takim samochodzie, takich tarcz, Wiesz co, klocków, zawieszenia? No tarcz, klocków to jest kwestia tego, jak ktoś jeździ, więc tutaj nie możemy powiedzieć, jak trwałość. Jeżeli jeździ ktoś normalnie, to mam przypadki, że na przykład tarcze performance'owe, tylko na przykład nacinane, bo też to właśnie ten sam samochód, który ostatnio robiłem, no 100 tysięcy wytrzymały, tak? No to sporo. Jeździł naprawdę jak... No nie jest to SUV, nie jest to ciężkie auto, więc ma tak, mniejszą więc- masę więc do wiesz, wyhamowania, więc siłą rzeczy rzeczywiście te tarcze powinny trochę dłużej Tak, i to przetrwać. jest kolejna rzecz, którą mówię. Słuchajcie, BMW nie lubi tarcz zamiennikowych. Nie będę tu mówił może, albo powiem, żadne Zimmermany, żadne ATE, żadne tak dalej. Założycie te tarcze, one za chwilę się zwichrują. Tylko i wyłącznie oryginały, a naprawdę nie ma dużej różnicy cenowej między oryginałem a zamiennikiem. Bardzo ważne, jak kupujecie nie tylko M440i, ale także jakiekolwiek inne BMW z napędem X-Drive, to zwracajcie uwagę na opony. Już rozbieżność w bieżniku 1,5-2 mm potrafi rozwalić cały napęd. Po prostu to jest tak precyzyjne urządzenie tutaj. Rotować tymi oponami przy wymianie też? Przede wszystkim muszą być opony z runflatem. homologacją. Z homologacją i BMW. runflatem.
To przede wszystkim. Nie mogą być zwykłe opony. Wiadomo, że jak założymy sobie większe opony bez ramflata, one będą jakby w komforcie jazdy, to na pewno to poczujecie. Natomiast jeżeli chodzi o VTG, no to Wam niestety przysporzy problemów. Rotować trzeba mierzyć po prostu, tak? Dobrze te bieżniki, żeby nie było dużej różnicy. Jak sam wspomniałeś, kilka milimetrów różnicy popsuje nam VTG. VTG w serwisie około 15 000, ale są firmy, które regenerują, robią to bardzo dobrze i myślę, że można się zamknąć w budżecie około 4000 łącznie z wymianą oleju, w tym VTG. Żeby zminimalizować ryzyko, możecie taki samochód kupić na przykład od dealera, więc możecie wejść sobie na findcar.pl, tam mamy też takie używane egzemplarze, są też nowe egzemplarze czwórki jeszcze, a wszystkich czwórek łącznie jest prawie 200, więc możecie tam sobie przebierać w ofertach. Oczywiście nie wszystkie są z tym silnikiem, ale z tymi motorami w takich konfiguracjach fajnych również i to są auta od dealerów, czyli albo z programów używanych, albo nowe, więc tutaj minimalizujecie ryzyko, bo gdyby coś się stało, to oczywiście dealer ponosi za to odpowiedzialność w świetle prawa. Ja Ci chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo jak ten samochód pokazał się na rynku tych 5 lat temu, to budziło ogromne kontrowersje. Bubr! Ale bubr! Tak. Nie? Tak, A tak. dzisiaj No patrzysz, już jest taki... jest, może on wygląda po prostu dobrze. Ja uważam, że ta bryła, pomimo upływu 5 lat, wygląda naprawdę świetnie. Oczywiście auto przeszło już lifting Lifta. i teraz wygląda trochę inaczej z przodu, ale jak sobie patrzę na to auto, tutaj mamy jeszcze laserowe reflektory, mamy pakiet black, jak patrzę sobie na te wszystkie ciemne, lakierowane na czarno elementy, które świetnie komponują się z tym lakierem, jak patrzę na tą bryłę z boku, to ten samochód świetnie nadal wygląda. Tutaj w zderzaku masz wloty, one są funkcyjne, więc aerodynamika tutaj swoje robi, obniża ciśnienie na przykład w nadkolach i też to ma wpływ na to spalanie, o którym mówiliśmy. Mamy bezramkowe szyby, które naprawdę świetnie Klamki wyglądają. schowane w nadwozie. Fajnie schowane klamki i one jeszcze nie są elektryczne, tylko one są mechaniczne. Natomiast no, zamyka się to okropnie. Jak na samochód, który kosztował 400 parę. Ja rozumiem, że to przez te szyby bezramkowe, ale są producenci, którzy potrafią zrobić to. No ładnie się domykają Że te ładniej drzwi. się Nie ma domykają. tego takiego hałasu. Trapezoidalne końcówki wydechu z takim wcięciem fejkowe. charakterystycznym, ale nie są fejkowe. Nie są Tam fejkowe. normalnie jest rura wydechowa, tylko że nie jest to sama taka końcówka sama w sobie, tylko to jest element tak naprawdę zderzaka, a rura kryje się tam Dekoracyjny. głęboko. Dokładnie. I też fajne, bo jest w czarnym W kolorze. czarnym kolorze. Tak, nie moglibyśmy mieć odróżnia też się, nie srebrne, nie? odcina się niczym srebrnym. No i to duża zaleta czwórki Gran Coupe. Partnerem naszego odcinka została firma, która produkuje dywaniki Omevo. Proszę, to jest ich nowa marka Omevo. Wszystkie te dywaniki szyte są na wymiar bardzo dokładnie do każdego samochodu. Pokrywają aż 99% powierzchni, więc nie znajdziecie nawet skrawka wykładziny pod nimi. Dodatkowo są wykonane ze specjalnego, jak widzicie tutaj, takiego wzoru plastra miodu, więc się kompletnie nie brudzą, bo cały brud wpada tam do środka i woda również. Więc nawet jak nakropicie tutaj wody, to wystarczy wytrzeć szmatką, z zewnątrz jest suchutkie, a woda tam utknęła. I oczywiście ta woda nie przecieka. A wiecie co to jest? Przyklejacie sobie to do podłogi, a następnie do tego dywanik, i już Wam się nic nie przemieszcza, macie na rzepce przyklejone wszystkie dywaniki we wnętrzu i nawet matę bagażnika. A to jeszcze nie koniec dobrych wiadomości, bo jak to jest mokre, jak to jest brudne, to bierzecie szlaucha, zlewacie to tylko, potem wytrzepujecie wodę i już jest suche, nie musi schnąć na słońcu. I nawet zobaczcie, jak ładnie obszycie zrobili tutaj pod kolor samochodu, a teraz zobaczycie, jak to jest pięknie dopasowane. Co do milimetra, co do centymetra i nawet tutaj z tyłu są wcięcia na to miejsce, gdzie tutaj jest wybrzuszenie. Tego nie ma nawet oryginalna mata, jaką kupujecie w BMW do bagażnika, a jak chcecie zobaczyć, jak leżą, gdzie żeś te dywaniki? Dawaj te dywaniki. I wytrzymują, wiecie jakie temperatury? Od minus 50 do plus 50 stopni. I patrzcie, jakie to sprytne. Bierzecie, odklejacie jeden, odklejacie sobie drugi, robicie tak, cyk, patrz ta jak dopasowane wszystko, patrz ta jak wchodzi. Wchodzi, pięknie wchodzi, tam doklejacie i już macie założone. I to jest 99%, a tu został tylko 1%. O, 99%. No.
I to jest bezpieczne dla dzieci i dla psów, bo zostało zrobione z przebadanych materiałów. Więc chemii tu nie ma. Jak wam się dywaniki podobają i chcecie mieć takie dywaniki idealnie dopasowane do swojego samochodu, które się nie brudzą, a jak się brudzą, to łatwo ten brud usunąć i które są w 99% świetnie dopasowane i wytrzymują temperatury od minus 50 do 50 stopni, to wejdźcie w link, który jest w opisie odcinka, a jak podacie hasło karoseria przy zamówieniu, to jeszcze rabat będziecie mieli. Dziękuję bardzo, do widzenia. A wracając do samego bagażnika, to patrz, w takim samochodzie są rozwiązania, których nie ma w niektórych SUV-ach, jak na przykład to, że możesz sobie złożyć tylko środkową część oparcia tylnej kanapy i przewieźć jakieś dłuższe przedmioty i 4 pasażerów. To dobrze wiesz, że nie zawsze jest to spotykane. A tu to jest. Wielka ta klapa, szeroki ten otwór, niski próg załadunkowy i ten bagażnik w efekcie wygląda, jak na niego patrzysz, na większy niż 470 litrów. Jeszcze po bokach bardzo praktyczne, fajne, no schoweczki takie, gdzie nic ci się nie przemieszcza, z siateczkami. Tutaj druga na apteczkę, ale pod podłogą bagażnika nie ma absolutnie nic. Zero. To jak podniesiesz, to tylko jest tam akumulator, nie? Żeby troszkę masy samochodu lepiej rozłożyć. Solidna półeczka, którą można w razie potrzeby wymontować. Zobacz, jaki on Zawsze jest musisz wysoki. pierwszy wepchnąć. Zawsze. Ja miałem taką zasadę od dziecioka. Będzie Stwierdziłem, bez że tego. tą, bo ta chyba żółta to nie wlizie. Nie wlizie. Nie wlizie. A weź to. Czy próbuję? Co? Mów. No a jak? A jak? A jak? Dopchnij. A jak? Czym? Nie, bo tu Dopnij. jest, zobacz, ta. Nie, zobacz, no nie. Dobra, to trzeba Nie, zmienić zobacz, configuration. zobacz, nie zamknij Nie, 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 się. nie. O, no to jest walizka składana. Bo tu weszły tylko gacie. Także one Tu się są tylko gacie, tamta jest starej. No co to ta? No to bardzo tu ogranicza to. No. No, a poczekaj. Ale poczekaj. Ale odejdź. A weź ją... Nie mogę. Weź to zdejmij. Czekaj, bo Zdejmij zaraz to. się okaże, że nawet tak się nie zamknie. A no nie zamknie się. No teraz to powinno, nie? Uff! Jak czasnęła. No ale widzimy, że tutaj jest jedna walizka i tam nie założymy. Jak na tego typu samochód, i on ma, pamiętajmy o tym, 4,7 metra długości z drobnym kawałeczkiem, to nie jest zbyt dużo, to jest ok. Gdybyśmy to zdemontowali, no to wiadomo, że ciut w górę nam pójdą te walizki, ale stoi za naszymi plecami właściciel, ja nie będę ryzykował tutaj. Już? No ale co ty myślisz, że Gdzie co? ja mam tu, jak ja mam tutaj wsiąść? O Jezu, ty! Mordo! Tu nie ma dramatu. Poważnie? No ja mam tutaj tak... Ale wiesz, co jest Nie, najfajniejszego? no dobrze, no. Wiesz, co jest najfajniejszego? Dywaniki. Skupmy się na wnętrzu. Zaskakująco sporo przestrzeni na tylnej kanapie. Zobacz, tam masz opuszczony całkowicie Tak, opuszczony mam i mam całkowicie do normalnie dołu. tam troszkę miejsca na stopy. Mimo, że jest to samochód ani niedługi i dodatkowo jeszcze coupé, to zobacz. Głowa, no może dotykam dachu, ale, ja mam 1,95 m. Tak, ale tylko dlatego, że zobacz, kanapa jest dosyć mocno, wiesz, osadzona w dół, nie? Ale nie Tutaj. siedzi mi się tu źle. Nie? I naprawdę siedziałem w SUV-ach kompaktowych, w których było mi gorzej. Na kolana, zobacz, mam jeszcze miejsce. Dla osoby 1,80 m to tutaj spokojnie to będzie miejsce na dłuższe podróże. I ona nawet się tutaj nie umęczy. Wysokie oparcie, zobacz jak wysokie oparcie tej kanapy. Tak, jest delikatnie właśnie pochylona, ale jest fajnie wyprofilowana. To nie jest prawdziwa skóra, jest sztuczna, ale naprawdę o przyjemnej fakturze, perforowana. Wygląda ładnie, fajnie ta bordowa tapicerka komponuje się z... No, zobacz. Nie no, słuchaj, ja mam jeszcze dużo lepiej. I tutaj kto Ale ty siedział? nie masz 1,80 m. Mam 1,81 m. Ale przed tobą siedział kierowca 1,60 m. No nie, żartuję sobie. Nie, no co ty, No ale kurwa? no mówię, Co ty? Nie, no naprawdę jest zobacz. tu super. Mamy panel klimatyzacji, jest trzecia strefa normalnie, proszę bardzo. Mamy 2 gniazda USB-C. Mamy tutaj nawiewy, w boczkach nie ma tych nawiewów. Zobacz jak ładnie wyglądają tutaj drzwi. Jakie fajne są materiały i na jednych i na drugich. Tutaj LED to normalnie takie, wiesz, udające stal albo nawet stalowe. Kieszenie w drzwiach nie są zbyt duże, tam półlitrowa buteleczka może wejdzie, ale Harman Kardonic jak ładnie wkomponowany, głośniczki. Podłokietnik jest? No powinien być, czy nie? No zobacz, A. szeroki podłokietniczek, otwierane na cup holdery wysokie, dobrze będą przytrzymywały kubeczki i jeden i drugi może trzymać sobie łokieć, a jednocześnie pomiędzy nami nie bijemy możemy się. tutaj mieć te... Nie bijemy się. Nie bijemy się. Ja mam pomysł na dzisiejszy odcinek. No, Silny prowadzi, my siedzimy tutaj. no, ale wiesz o co mi chodzi? Zazwyczaj o takich samochodach
myślisz w kategorii tylne miejsca to tylko ciasno. awaryjne. Ciasno. Ciasne i tylko dla dzieciaków i najlepiej dla dorosłych awaryjnie. I byśmy A tak- tutaj i tak byśmy siedzieli, we nie? 4 osoby można podróżować śmiało. I to nawet mogą to być 4 dorosłe osoby, jeżeli mają w okolicach 1,80 m. Duże zaskoczenie. Zobaczcie, przepiękne tutaj Ty, tuningowe. ale Widziałeś to? Widziałeś Ja, to? ale stary, jak w BMC z 86. Nice. Sztuczna skóra i Macałeś mówi sobie? się, że to nie przetrwa tyle, co normalna skóra. No to tak wygląda po latach 3,70 tysiącach kilometrów przebiegu. Nic, No to zero zużycia, nie ma zero nic. przetarcia. Tutaj, to jest jedyny mankament, jakiego można się dopatrzyć i stwierdzić, że ktoś siedział w ogóle kiedykolwiek w tym aucie. To jest tutaj ta drobnica. Bo tak to zero absolutne, Patrz, ty widziałeś? śladów Nawet zużycia. ogródków tam nie ma. Galwanizowane te przyciski, ładnie wkomponowane te głośniczki, to wszystko sprawia wrażenie takiego nie dość, że solidnego, to naprawdę premium. A ja tego w nowej piątce w ogóle nie czuję. Ciekawy jestem, jak po dłuższych przebiegach to galwanizacja będzie, czy nie będzie schodziło to z przycisków. Galwanizowane właśnie podobno tak nie Kojarzysz? schodzą, Kojarzysz że te takie- odpryskują. Tak, one odpryskują, tak się zużywają, nie? No ciekaw Ciekawe, jak jestem. to będzie dalej. Ale tu naprawdę jestem pod dużym wrażeniem tego, Nie, jeżeli chodzi o z wykonanie jakich materiałów, to super, to nie? zostało zrobione. No. Pamiętasz BMW Individual? Jak fotele się niszczą szybko? No we wnętrzu w 2023 roku już mamy wyeliminowany panel klimatyzacji i mamy wszystko w nowym 8 generacji systemie iDrive i te zakrzywione takie ekrany. Ja nie lubię obsługi akurat multimediów w BMW. Wiem, że to oczywiście jest kwestia przyzwyczajenia się, pobawienia się tym trochę dłużej niż przez godzinę czy dwie. Ja miałem wrażenie, że w wcześniejszych wersjach BMW było wszystko intuicyjnie. Wsiadałeś, wystarczyło raz spojrzeć tutaj na konsolę i wiedziałeś. wszystko wiedziałeś, Tak gdzie co jest. jest, prawda? Tak. A teraz, kiedy to wszystko wrzucili tutaj w ten ekran, Gubisz się. kurde, w no tym. gubisz się i masz problem, Wszystkiego nie? musisz szukać. Całe szczęście tutaj jeszcze w 4 zostawili to, czyli mamy pokrętło do iDrive'a, mamy możliwość wyboru szybkich opcji, mamy możliwość też wrzucenia sobie trybu jazdy, bo w tych najnowszych to już wiesz, że też jest wszystko w ekranie, Tak. nie? Więc tu teraz wrzucamy sobie komfort, czyli ustawienia zrównoważone i będziemy jechali po naszej drodze z płyt, żeby ocenić zawias. Niemniej naprawdę jestem pod dużym wrażeniem tego, z jak dobrych materiałów i jak porządnie poskładane jest tutaj wnętrze. Zobacz, deska rozdzielcza, obszyta oczywiście nieprawdziwą, ale sztuczną skórą, ale jest to mięciutkie, fajne, karbonowe wstawki, no bo jest tutaj pakiet karbonowy. Tutaj sporo tego karbonu, a nie jakiegoś okropnego piano. No, mega mi się to podoba. Zobacz, nawet tutaj jest obicie miękkie, tam gdzie trzymasz kolanko najczęściej, żeby nie tutaj dotykało taka plastiku. gąbeczka fajna, nie? Dopiero tutaj masz plastik. Schowek jest, taki, coś tam można wrzucić. Jedno gniazdo USB-C w schoweczku, ale tutaj mamy ładowarkę indukcyjną, ale taka jakaś mizerna. Nie, to nie jest ładowarka indukcyjna. No co ciekawe, zobacz, nie ma tutaj ładowarki indukcyjnej i jest tylko jedno gniazdo USB-C. No tam z tyłu są dwa, a nie, tu jest drugie zwykłe USB, przepraszam. Czyli tam z tyłu 2 USB-C, tu jedno zwykłe i jedno USB-C w schowku. Wiesz co, nie jadę jakoś spektakularnie szybko. Ale dobrze, 40. 43 na godzinę. No ale zobacz, masz bezramkowe szyby, auto, które ma 70 000 km przebiegu, adaptacyjne zawieszenie w ustawieniu komfortowym i zwróć uwagę, jak nic tutaj nie pracuje, jaka jest sztywność całego nadwozia i jak dobrze jest zmontowane to wnętrze. Mało tego, ta półka, która najczęściej, wiesz, tam robi, wiesz co robi? Tłucze, tak? To tutaj jest cisza. Nic, nawet z bagażnika. Nie? Już zarąbiście wyciszone. Jakby nie silnego oddech, to bym nie wiedział nawet, że ktoś z tyłu siedzi. Bardzo dobry ma ten zawias, bardzo. Jak często myślisz, trzeba będzie taki amortyzator EDC wymieniać? 150, 140, a może nawet 200. Wiesz co, ja w ostatnim czasie raz wymieniałem ostatnio w 8, to tylko dlatego, że zgłaszał błąd. No to tam do tej 8 kosztował 6,5 klocka chyba, nie? No to 8, no to wiesz, troszeczkę. I już inny segment, nie? I to tylko dlatego. Natomiast multimedia w pierwszej fazie lubiły się zawieszać. Tak, to też o tym słyszałem. Kolejne aktualizacje pomagały oczywiście i
i dzisiaj jest mniej takich problemów. Tutaj właściciel mówi, że czasami, bardzo rzadko, ale rzeczywiście zdarza się, że nie wiem, zamrozi się Apple CarPlay albo zamrozi się nagle nawigacja, natomiast są to sporadyczne już przypadki. Ale wiem, że na początku bywało z tym różnie. Jaka gruba kierownica, stary, jak pęto podwawelskiej. Czy ty normalnie. zauważyłeś w ogóle, że BMW dalej prowadzi tak jak, pamiętasz silnego trójkę? Jest takie Ona miękkie. też miała tą kierownicę, ona Ale była dla gruba mnie, ale i dla ona mnie taka ona już miękka jest za gruba, szczerze mówiąc. Troszeczkę, ale mi chodzi o samą miękkość tej kierownicy, że jak ona jest Tak. jakby ta skóra jest gąbką chyba jakąś jeszcze podszyta. Na pewno. Nie? I jest bardzo przyjemna, jak ją łapiesz, nie jest twarda Tak, taka. tylko mówię, no ja mam wielką łapę, a i tak takie mam wrażenie, że ona Nie, jest za gruba, szczególnie troszeczkę tutaj, za gruba jest, w tym nie? miejscu. Sama średnica ładna, fajna, I niewielka. tutaj też to jest takie grube, nie ma takich przetłoczeń Mhm. na kciuk, nie? Jak na przykład Audi czy... Ale na przykład Czyli- te zegary mnie nie urzekają, niestety. Nie, O, to jak one wyglądają. Nie, można było naprawdę zachować trochę tego stylu BMW z dawnych lat, zrobić okrągłe. Ja rozumiem, że to jest nowoczesne, że to jest cyfrowe, ale brakuje tutaj już trochę tego charakteru BMW. No widzisz, no wszędzie gdzieś te kanty są, no to i te kanty wrzucili też i tutaj, no. Podobno każda BMK ma się charakteryzować innym designem, każdy model jakby, tak? Tak? No, tak słyszałem. Nie wiem, zobacz, nawet rączka jak fajnie tutaj oprzyta. No nie wiem, co to się stanęło się, że naprawdę te samochody sprzed kilku lat BMW prezentują jakąś taką lepszą jakość materiałów. Znaczy nie dotyczy to tylko BMW, trzeba też uczciwie powiedzieć. Nie? Postęp, jeżeli chodzi taka, nie wiem, świadomość ekologiczna producentów, że też nie mają tylko mało palić i mało CO2 emitować samochody, tylko jednocześnie do wytworzenia wnętrz trzeba używać coraz więcej materiałów z recyklingu. No, powoduje niestety, że te materiały w najnowszych samochodach nie są tak dobre, jak jeszcze były kilka lat temu. Ale o ile z tyłu byłem tą ilością miejsca wręcz zachwycony, biorąc pod uwagę segment auta, jego gabaryty, linię nadwozia, to z przodu tutaj jest, tak powiem Ci, klaustrofobicznie bym powiedział. Nie jest to auto, Wiesz co, które no ty masz- rozpieszcza Cię przestrzenią. Łukasz, ty masz długie nogi, tak? I zobacz, Nie tylko nogi. wracając na tor. Masz wielkie kolana, w sensie długie nogi masz, tak? Tak. I tym kolanem widzisz, tam masz dużo miejsca, ale tutaj ten tunel, który schodzi ci Tak. do góry. Jest nie schodzi, tylko szeroki wchodzi, dosyć. jest szeroki, no to już masz problem z kolanem. Zobacz, ja mam tutaj niżej swoje kolano, bo mam krótszą nogę, krótszą girę No. i już nie mam tego problemu. U Ciebie te kolano pewnie się będziesz chciał zamienić, bo pewnie będziesz chciał się przejechać, to będziesz miał gdzieś tu, o tu. Natomiast sam fotel bardzo wygodny, bo fajnie trzyma tutaj na boczki. Można sobie wyregulować optymalnie zagłówek, przysunąć, odsunąć, podnieść, obniżyć i naprawdę siedzi się w fotelu wygodnie. Myślę, że śmiało można kilkaset kilometrów przejechać bez najmniejszego zmęczenia pleców. Czy z elektroniką bywały problemy w tych samochodach? Wiesz co, Poza zacinającymi się multimediami? generalnie BMW jakąś z elektroniką nie ma jakichś mega dużych problemów. Wiesz, no zdarzają się jakieś czasami, jakiś, nie wiem, pstryczek ci nie zacznie, nie zadziała jakiś ale to takie to są, o Jezu, to powiem Ci, że jak ja pracowałem lat temu 10, to no, 10 lat temu w serwisie, to samochody na elektrykę bardzo rzadko przyjeżdżały. Najczęściej to były jakieś aktualizacje, jakieś softy, No wiadomo, no bo to jakieś wszystko są sterowniki, oprogramowanie. tak, i one gdzieś tam mogą się przywiesić, jakieś silniczki czy coś i trzeba było po prostu zrobić nowego softa, nowe oprogramowanie i jakby te usterki znikały, jak sam stwierdziłeś i tutaj właściciel samochodu, aktualizacja była zrobiona i się mniej przycina. Także generalnie jeżeli chodzi o elektronikę, to nie, no po prostu... Natomiast trzeba tak czy siak mieć świadomość, że nawet takiej M440i eksploatacja nie będzie tania. I nie mówię to o zużyciu paliwa, tylko mówię o tym, że jeżeli chcemy utrzymywać ją w idealnym stanie, tak jak robi to tutaj właściciel, no to tarcze, tak jak powiedzieliśmy, 4, 5, 1, tak? Nie, Nie? dwie. Jedna tarcza jedna tarcza M-Performance No. to jest około 1600-1700 zł. Klocki komplet? Klocki komplet jest około 1000-1100 zł. Czyli plus robocizna to będziemy mieli jakąś piątkę. Piątkę, no ale może wymieniasz szóstkę. coraz, powiedzmy, jeździsz mocno dynamicznie, to raz na 40 000. Ale wymiana na Raz na przykład 50. oleju w skrzyni biegów ASO to już jest operacja, która pochłonie też trójkę. No więcej. Nawet W więcej. ASO myślę, że gdzieś policzyłoby za to gdzieś koło 5, nawet 6 bym powiedział, bo olej w serwisie jest bardzo drogi. Jak dobrze pamiętam, to litr tego oleju do skrzyni ZF-owskiej, tego, że w opakowaniu BMW kosztuje 300 zł za litr, razy 7,
bo tyle jest mniej No więcej to potrzebna. 200 sama No, do samolej. tego miska olejowa z filtrem to jest około 1200 Okej, czyli same części to mamy 3,5 koła. i bierz pod uwagę, że robocza godzina na BMW to jest 1080 brutto. Ło! Grubo! Tak. No to grubo. I niech policzą za to godzinę, półtorej, tak? Za wymianę. No to piątka. No to tak plus minus piątka. No to myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić za połowę w nieautoryzowanym serwisie, bo tak jak wspomniałem wcześniej, kupujesz cały zestaw ZF-a dedykowany do skrzyni 8 HP z olejem, z filtrem, ze śrubami nowymi do tej niskiej, żeby to przekręcić. No i trzeba znaleźć fachowca, który Wam to Czyli dobrze komplet zrobi. naprzód hamulców, piątkę. Wymiana oleju w skrzyni, jeżeli nie była robiona i kupujemy na przykład używkę, która ma 70-80 tysięcy, piątkę. Piątkę. Tak? Gdyby przyszło nam wymieniać amortyzatory, no to już będzie drogo, tak? No będzie drogo, ale to już mówimy o takiej perspektywie przy powyżej 100 tysięcy, tak jakbyśmy mieli takie auto kupować. A jeżeli kupimy samochód w takim w miarę świeżym przebiegu, powiedzmy te 80 tysięcy, no to trafiamy właśnie na tą tak zwaną bombę tykającą. Pytanie, czy to robił pierwszy właściciel tego samochodu, tak? Czyli reasumując, hamulce piątka, olej z skrzyni z filtrami, olejem w silniku, liczmy piątkę, bo ja mówię, tu już części bierzemy w oryginale, ale robimy sobie to poza ASO, no jakby wiadomo. Tak, co jeszcze przy Co takim jeszcze? przebiegu właśnie 80 Oleje w tysięcy? dyfrach, oleje w VTG. Olej do VTG litr, jak dobrze pamiętam, też około 300 zł w oryginale kosztuje. Do dyfra chyba 200 coś. I jeżeli chodzi w ogóle o oleje do dyfra, do VTG, ja polecam zawsze oryginalne oleje wlewać. No to ile w te wszystkie? No to ja myślę, że tutaj taki serwis, powiedzmy, że zrobimy jeszcze hamulce z tyłu, to z hamulcami, z olejami myślę, że w dyszce się powinniśmy zmieścić. Z oryginalnymi częściami. Okej. I mamy Tak? nowe hamulce, Mamy nowe hamulce, mamy mamy auto powymieniane przygotowane. wszystkie oleje, Tak. wymieniony. To jeszcze znośnie, biorąc Tak. pod uwagę klasę samochodu i to, że mamy... Tylko bierzemy prawie jeszcze 400 jedną koni. rzecz pod uwagę. Czy faktycznie nie mamy problemu z odmą, tak? Czy tutaj nam ten układ chłodzenia Jest szczelny. nie szwankuje i jest szczelny? No jak dojdą nam do tego świeca i cewki, no to tam dojdzie kolejny tam 1000 parę złotych, tak? No. Bo mamy 6 razy świecę i 6 razy cewkę, gdyby się okazało, że cewka też nie domaga. No to, tylko mówię, no to w tym momencie sobie przygotowujemy samochód, tak wiesz, Łukasz, tak. No tak super, no ale kurwa, to chodzi, wiesz, no bo nie? jak kupujesz taką furę, a ona dzisiaj tak, jest no. warta ponad 200 tysięcy złotych, bo one no nie drożeją tak jak diesle czy benzynę, bo tutaj mieliśmy, a właśnie, co może być alternatywą, bo mieliśmy tak, 420i, 430i, 420d i 430d. Ten ostatni jest najmniej popularny, czyli diesel 3-litrowy, 280 parę koni mechanicznych. Wiesz co, Choć bo... w trasy moim zdaniem nadaje się Zajebisty. najlepiej. Zajebisty, to w ogóle kurde pali tyle, co kot napłakał, Nie? no, taki dieselek. No mieliśmy właśnie 2-litrówkę, no do 2-litrówka, ten diesel 2-litrowy, no chyba jest najpopularniejszy. Tak mi się wydaje w grupie BMW. Bierzmy pod uwagę, że te wyższe silniki, wyższe pojemności była większa akcyza i te samochody były droższe. I jak ja dobrze pamiętam, to było tak, że ludzie woleli doposażyć sobie tą 2-litrówkę, wiesz, tak fest, ale nie dopłacili do silnika, bo dopłacenie do tego silnika było, wiesz, Abstrakcją jakąś, Abstrakcją. 60-70 tysięcy, tak, nie? żeby wziąć 3-litrówkę, nie? Bo wyższa akcyza od razu. Tak. Także tych 2-litrowych diesli jest dużo. No i jak sam wspomniałeś, tych 440, czyli tego B58, no jest tam trochę. No ale jakbym miał już wybierać, to chyba wybrałbym tego B58, nie? No trzeba się liczyć z tym, że jak kupujesz auto klasy premium w dobrym wyposażeniu, to musi to kosztować. I naprawa też będzie kosztowała. No nie, szybko reaguje ten mild W hybrid miarę szybko, nie? i bardzo ładnie brzmi. Nie jest to agresywny dźwięk, absolutnie nie jest taki ultra sportowy, ale słyszysz, że to nie są 4 cylindry. Mruczy tylko fajnie. ładnie te 4, te Tak. 6 cylindrów w rzędzie ułożonych, bardzo ładnie pracują i fajnie się komponują z Nie wydechem. oszukujmy się, A jak będzie zawsze wtedy- 6-cylindrowe A weź- motory w BMW ładnie a pracowały. teraz O, dodaj gazu. No i tu jest to nieszczęsne wzmocnienie. głośniczek. I podobno da się to wyłączyć i można to zrobić nawet dysponując tylko wtykiem USB, jakimś OBD11 nie, czy coś. OBD OBD. pod Bluetoothem i na przykład aplikacją jakąś Beamer Code czy coś takiego. I wtedy wyłączasz ten dźwięk i znacznie przyjemniejsze są odczucia słuchowe. Bo tak, to jest drama. Wiesz co?
Wiesz o tym sam dobrze, że od dłuższego czasu już te głośniki są wprowadzane. I No, to jest ale to jest niestety sztuczne, bo jest nie- sztuczne. Jest strasznie sztuczne, syntetyczne, zaburza ci w ogóle taką radość ze słuchania 6 Tak, cylindrów. i generalnie niedużym kosztem, myślę, byłoby wyprowadzenie tego układu wydechowego tak fajnie, żeby to fajnie brzmiało, nie męczyło Cię w trasie, ale żebyś wiedział, że masz rzędową szósteczkę, która ładnie, kulturalnie pracuje, niż inwestycje i opracowanie takiego głośnika i zrobienie tego dźwięku. Przecież to na tym siedział sztab ludzi To jest pewnie. tak jakby, wiesz, to jest tak jakby koncerty fortepianowe, chopinowskie na keyboardzie były grane. To mniej więcej no, tak. no, coś takiego, nie? I na co to komu? Od 70 000 kilometrów, 51 dni jazdy, łącznie 8,9 litra. Prawie 400-konne, 6-cylindrowe, benzynowe auto. I cały czas robi trasy autostradowe, gdzie tam, wiesz, no 140, a jeździ do tego Berlina, to podejrzewam, że tam również szybciej, nie? No to porównajmy teraz Zobacz, dwulitrowego dzisiaj FSI. 3 godziny 30 minut, 336 km przejechanych, czyli średnia była w okolicach stówki, No. nie? 8,1 litra. Nie, spalanie to jest naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o parametry tego silnika, to jest petarda. Nieźle, nie? No mówię Ci, bierz dwulitrowego TFSI, takiego 300-konnego, czy tam 280 koni, tak? No to tutaj poniżej dychy to nie zejdziesz. Ale ja tak mam w Suprze. Ja średnie spalanie Suprą, jak jeżdżę normalnie, to mam w okolicach 7-8 litra. A da się 7, jeździć 8, normalnie? 8. Da i bardzo lubię taką Żartujesz. jazdę samochodem zdecydowanie. Kurde. Hmm? Nie masz wrażenia, że są samochody takie, że w niego wsiadasz i masz ochotę nim po prostu zadalać? Są, ale chyba ja się zestarzałem i wyrosłem, wiesz? O, to będzie Volvo na podjeździe. No, powiem Ci tak, 66, 60,5, momentami 67 decybeli. Ty, to nie ma tragedii, jak na No. bezramkowca? Jak nam dokładnie bezramkowe szyby i bardzo dobrze jest wyciszony od szumów powietrza. Fajnie ma wyciszone też podwozie. Naprawdę nieźle. Przy tym kole dużym, tak, nie? Dopiero przy Runflacie, który też Właśnie, jest który bardziej jest głośny. hałaśliwy. No moim zdaniem dopiero tam 150, 160 rzeczywiście będą te bardziej odczuwalne hałasy. Ale wynik jest bardzo dobry. I teraz panato. 7 litrów. 7 litrów. Prawie 400-konna fura, która w niespełna 5 sekund robi setkę. Z napędem na 4 koła. Jest niebywały ten silnik. Ja uważam, że to jest jeden z najlepszych silników ostatnich dziesięcioleci. No, P58. myślę, że się z I Tobą zarówno tutaj jeżeli zgodzę chodzi bez... o trwałość, jak i zobacz jeszcze podatność na tuning. Przecież z Tak. tego tutaj wykrzesasz 450 koni mechanicznych bez problemu robiąc program. Tak. I jeszcze wywalisz sobie, nie, czego nie wolno absolutnie robić, ale jakbyśmy usunęli GPF-a, to od razu masz inne brzmienie tego silnika i jednocześnie jeszcze zaczyna na tyle dobrze oddychać, że możesz mu jeszcze parę koni dorzucić. Tak. No potem wiadomo, zmienisz sobie No. cooler, jakieś takie Jest pierdalaski, trwały, tuliuki. prawie nic tutaj się nie tak. dzieje poza drobnym osprzętem, wytrzymuje, ja mam w Suprze 90 000. No właśnie chciałem się zapytać Ciebie, ile masz 90 przebiegu i czy 000 zrobiłeś coś przebiegu? poważnego? Nic, zero. No. A mam na 570 koni zrobiony samochód. wspomniałem Natomiast na trzeba też początku. powiedzieć, że ten motor w mieście będzie palił 11-12. No będzie jak będzie palił. gęsty ruch, jak będzie dużo przyspieszeń, dużo hamowań, z których nie odzyska zbyt wiele energii, bo to jest tylko mild hybrid, to jednak to spalanie będzie wyższe. Natomiast nie irytuje ten mild hybrid, tutaj mam takie wrażenie, jak bywa w grupie waga. Gdzie No, w tych tak. starszych rozwiązaniach, nie mówię o tych najnowszych MHEV Plus, na przykład w A6, ale w starszych rozwiązaniach tam był straszny lag pomiędzy wyłączeniem silnika, wejściem w tak. tryb żeglowania, a w momencie, kiedy znowu one załapały. No dobra, to co? No to co zwykle. Zmierzymy sobie go? A jak? A jak? To, co mi się lubią najbardziej? Connect. Tak to u nas działa. Teraz Wam pokazuję z bliska. Mamy podłączone. Ładuję satelity. Ready. Ready? Ja jestem ready. No co moment, ty poczekaj, robisz, synek? Czy jakoś słabo napompował? Moment. Nie, bo... O jest. No, 4,96. Nie podoba mi się ten wydech.
Mnie osobiście, wiesz, to takie, bo słychać tą sztuczność tego takiego... Ale bo to nie jest sztuczność z wydechu, tylko to jest sztuczność z tego tak, głośniczka. dlatego mówię, że- Mówię o samym silniku, ale sam wydech tam z tyłu, jak się lewym lepiej. uchem albo prawym tam skierujesz. lepiej było słychać, tak. To jest Natomiast przyjemne, mówię, natomiast- że te pierdzenie, ten niepotrzebne z tego głośnika jest, nie? No Czekaj, dawaj to jeszcze było- raz, bo moim zdaniem nie zrobił pełnej procedury. Też mi się wydaje, bo on nie napompował się tak. Dobra, poczekaj. Ale i tak jest szybki. Dobra, uwaga. Jak ładnie. Już. 4,93. A było 4,90? 6. No, to jeszcze tak 15 prób i byłoby 4,7. No ale auto ma już 70 000 kilometrów, może trzeba zrobić to, co ty twierdziłeś. Wspomniałem. Czyli Może być już nagar, słuchaj, należałoby- na zaworach w układzie dolotowym i wypadałoby tutaj mu zrobić czyszczenie No właśnie. tego wszystkiego i może by odzyskał jakieś kilka 10 koni by wystarczyło. kunia, nie? No. I tak ciągle poniżej 5 sekund i bardzo ładnie to robi. Tak agresywnie, z fajnymi strzałami. Tak. Tylko ten Zapraszam. dźwięk tego Tak, Nie? tak. takiej kuski na łące. Ja lubię dwie natury w tym silniku. Lubię to, że teraz wrzucam sobie komfort. Skrzynia sobie też wchodzi w układ komfortowy, układ kierowniczy w układ komfortowy, choć jest nadal fajny, wrażliwy, ale lekko chodzi. A jak tylko wchodzimy w sport, to ten silnik i ten samochód zmieniają swoją naturę i charakter. Nie jest to M3, bo on nie staje się wtedy tak brutalny, tak agresywny, tak narowisty. Nie daje Ci do zrozumienia, że tam jest ponad 500 kunia i dawaj, ciśnij, ale robi się po prostu dynamiczny. Zaczyna fajnie brzmieć, ciężej pracuje mu ten układ kierowniczy i wtedy już czujesz, że jedziesz innym samochodem. Bo jak sobie włączam ten komfort albo włączam sobie to Eco Pro, to generalnie równie dobrze mógłbym jechać 420i. Tak, i nie masz tego. Ja bym to porównał do żony przed okresem, nie? Szkoda, że nie był oferowany ten samochód z napędem tylko na tylną oś. Ja wiem, że ten X-Drive ma charakterystykę mocno tylnonapędową, bo No. tam cały czas trafia więcej mocy Tak. i więcej newtów niż tutaj naprzód. Ale myślę, że wtedy on jeszcze fajniej by się prowadził, bo ta przednia oś nie byłaby skażona napędem. No i miałbyś już taki fajny, klasyczny, sportowy samochód. Sportowy samochód z tym, No. będę. Tak. Byłby lżejszy, mniejszy problem byłby z doborem tych opon, żeby się nie zużywał tak bardzo to VTG. Wiesz co, no dużo klientów zakłada sobie, jak nie mają właśnie X-Drive'a, zakładają sobie zwykłe opony i twierdzą, że no komfort jazdy jest no, nieporównywalny, nie? Samochód nie jest taki twardy. Ale wiesz co, jechaliśmy przez tę płytę, mnie się nie wydaje, żeby tutaj było jakoś... No nie, ale gdybyśmy tu założyli zwykłe opony, nie runflatowe, nie, to zwróciłbyś na pewno uwagę. Tak czy siak, uważam, że to jest bardzo fajna alternatywa dla trójki. Dużo jeździ tych trójek, ten samochód spotyka się znacznie rzadziej, oczywiście z tego względu, że był droższy i nadal jako używany będzie droższy. Natomiast ta jego linia, ta inność tego nadwozia, te bezramkowe szyby, fakt, że on ma dużo miejsca na tylnej kanapie, że ten bagażnik otwierać się razem z szybą i jest trochę bardziej praktyczny niż w zwykłej trójce. Naprawdę mnie to robi. Naprawdę uważam, że to jest fajny, udany samochód, a dodatkowo no, podoba mi się jeszcze to, że jest tutaj już nowocześnie, ale jednocześnie jeszcze jeżeli chodzi o materiały, o design, to widzę w tym stare, dobre BMW. Starą BMW. Stare, dobre BMW, Tak. z porządnych materiałów, dobrze zrobione. Mega mi się podoba to auto. Jedno z fajniejszych, jakimi ostatnio jeździliśmy w serii używanych. Używanych? No chociaż ostatnio mieliśmy fajne auta, Lexusa No, ale LC. właśnie o Lexusa. No. Lexus był fajny. Fajny. Fiaty Multipla też były fajne. Fajne auto, nawet dla rodziny, gdzie masz dzieciaki, nie potrzebujesz bagażnika jak w SUV-ie albo jak w kombiaku, bo już nie wozisz wózków, wanienek ze sobą, tylko po prostu pakujesz się na urlop z walizkami i śmiało może to służyć ten samochód za auto rodzinne, a jednocześnie da kierowcy mnóstwo frajdy. Więc uważam, że tutaj te dwa wilki, czyli tego wilka o naturze pragmatyka i wilka, który oczekuje emocji, naprawdę fajnie połączono. Do szkoły dzieciaki zawieziesz z plecakami, a i do roboty się nie spóźnisz. Właśnie.